Oto wietnamski kibel. Tak kucamy na cegłach obok siebie i się sika. Dobra, chodźmy. Kiedy zatrzymujemy się na przerwę na siku, postawiony jest koszyk pod wejściem do autobusu z kapciami gumowymi i możesz te kapcie sobie wziąć i w nich sobie pójść do toalety. W sumie to nie jest taki głupi pomysł, bo patrząc na kibel na postoju, to przynajmniej osikane będą tylko te buty i ich klapeczki, a nie twoje własne. No i takie tutaj panują zasady. Jesteśmy w Hagyang. Razem z Dominiką dotarliśmy do Hazan, a po polsku Hagyang. Jakby ktoś chciał wygooglać, to jest to Hagyang, a poprawnie Hazang. Najbardziej wysunięta na północ prowincja Wietnamu. Tak. Najbiedniejsza prowincja Wietnamu. Jest najbiedniejsza, ponieważ ukształtowanie terenu nie pozwala na uprawę. A turystyka jeszcze nie jest tutaj aż tak bardzo popularna. Chociaż coraz bardziej i coraz więcej turystów robi pętlę motocyklową słynną, kilkudniową. Aczkolwiek niestety od 31 października miejscowe wypożyczalnie nie chcą już wypożyczać skuterów zagranicznym turystom, którzy nie mają międzynarodowego prawa jazdy na motor, ponieważ grożą im duże kary Kara i śmierci. zamknięcie biznesu. Dokładnie. Hagyang jest położony w wysokich górach, a najwyższy szczyt prowincji ma 2450 metrów. My z Dominiką udamy się jutro na wycieczkę udamy się na wycieczkę motorową z przewodnikiem. Z 2 driverami. Tymczasem zmierzamy do... Gdzie my szłyśmy? Na Waterfall. Czyli wodospad. Po drodze na wodospad zatrzymałyśmy się na tradycyjną wietnamską kanapkę bami. Będzie ona przygotowana przez tamtą panią. W Wietnamie każdy może sprzedawać jedzenie na ulicy, dlatego street food jest tu bardzo, bardzo popularny. Nie trzeba mieć do tego zaplecza, wystarczy palnik, butla z gazem, lodówka, nóż i tyle. A nawet można zamawiać jedzenie. Możesz też mieć swoją własną restaurację i zamówić dla swojego klienta jedzenie z innej restauracji. To nam się też przytrafiło. Warto wspomnieć, że w Wietnamie siedzi się na takich małych krzesełkach. Pobocza ulic są pełne niebieskich, żółtych, czerwonych i zielonych małych krzesełek. Można by pomyśleć, że są one dla dzieci, ale są one przeznaczone dla każdego. I oto dotarłyśmy. Siudy myślała, że będzie ciepła woda, ale się rozczarowała. Nie kąpiesz się? Ta đi việc ta là đi 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 cho xong con đường dài. Ta đi việc ta là đi 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 cho xong con đường dài. Đồ đầy ở trên vai, hành trình chẳng giống ai. Ta lao phăm phăm đêm đen mù sương dù mưa rơi trọn ngày. Bụi đường mình đã chai, đời dài chẳng có ai. Mắt cứ mệt mài mệt nhoài ngày qua mình ta lê thân trên đường xa. Bao nơi mà ta đã qua, viết đâu dăm ba khúc ca. Ai kia đừng can đừng ngăn ta đi thêm chi cho mệt thân. Thêm mai đưa hương đưa hoài đưa yêu đương chúng ta chùn chân. Hai ta yêu đương một chút
ôm ai hôn ai một phút để khi đêm buồn mưa tuôn tôi không Sing one more time. Khẽ thôi cưng à, mình dập dình khi ba em ngủ dưới nhà. Làm gì Wietnamskie Despacito w wykonaniu Come here. Tigera. Khẽ thôi cưng à, mình xem dập dình khi ba em ngủ dưới nhà. Làm giật mình không may thì ông tìm lên nhà, rồi thần đào ông lên xe vắt luôn cả lông gà. Khẽ thôi cưng à, mình xem dập dình khi ba em ngủ dưới nhà. Làm giật mình không may thì ông tìm lên nhà, rồi thần đào ông lên thì anh biết sống sao. Droga, którą jedziemy, nazywa się Happy Road. Zginęło tu 14 osób podczas budowy i dlatego wszyscy są teraz szczęśliwi, że droga już jest gotowa. A oto przed nami góry w kształcie piersi. Legenda głosi, że wróżka z nieba usłyszała chłopca grającego na flecie, zakochała się w nim, mieli dziecko, ale król z nieba chciał ją z powrotem, więc musiała wracać, ale żeby ojciec mógł wykarmić dziecko, zostawiła tutaj swoje piersi, które miały pełno mleka, żeby dziecko zostało wykarmione. Od tej pory tutaj jest bardzo żyzna ziemia i dużo uprawy, jak widać. Koniec. Nơi xa ngân vang mãi câu ca đi đến chốn quanh ta, một cuộc đời ồn ào thì lại mình ngày nào trên đây một khát khao đi quên đường về, ai lần cần về mong cho một ngày mai để ai thôi buồn về, mong cho phương trời xa ta mãi nhớ đến nhau thì ngày nào còn bên quan cho thể nào vội vàng. Ta đi việc ta là đi cho xong con đường dài, đồ đầy ở trên vai, hành trình chẳng giống ai. Ta lao phăm đêm đen mù sương dù mưa rơi trọn ngày, cuối đường mình đã trái, đời dài chẳng có ai. Ta đi việc ta là đi cho xong con đường dài, đồ đầy ở trên vai, hành trình chẳng giống ai. Ta lao phăm đêm đen mù sương dù mưa rơi trọn ngày, cuối đường mình đã trái, đời dài chẳng có ai. Co ciekawe, w Hazan nikt nie chce na razie jeszcze nikogo oszukać. Jest tutaj stosunkowo mało turystów i jeszcze lokalni mieszkańcy nie nauczyli się, jak wyciągać od nich kasę. I homestay, za który płacili nasi kierowcy jako z firmy, kosztował ich dokładnie tyle samo, co by kosztowało nas to, gdybyśmy przyjechały same. Więc jest to całkiem fajne. Tak samo na targu. Wszystko, co chcesz kupić, podają cenę taką jak lokalnym mieszkańcom. Więc warto tu przyjechać, zanim dotrze tutaj masowa turystyka. Jak wszyscy mówią, zamiast Sapy warto wybrać właśnie Hazan, bo ma podobne widoki, a nie jest zepsute i nie ma wszędzie naganiaczy, którzy chcą wyciągnąć od Was kasę. Spotkałyśmy grupę Izraelczyków, którzy przyjechali tutaj prosto z Sapy i powiedzieli, że gdyby mieli jechać odwrotnie, to Sapa po tej pętli byłaby po prostu nudna. Więc gdybyście chcieli przyjechać i zrobić sobie jakąś wycieczkę, To polecamy. to odezwijcie się do mnie, a dam Wam kontakt do Tigera. Przyszłyśmy właśnie do knajpy na Buncze. Pola teraz opowie Wam, jak szukać dobrego jedzenia w Wietnamie. W Wietnamie nie sugerujesz się TripAdvisorem, bo żaden Wietnamczyk nie używa TripAdvisora. Wszystkie komentarze są od zachodnich turystów i wszystkie te restauracje są po prostu złe. Więc tam, gdzie widzisz najwięcej lokalsów, tam idziesz. Gdzie jest największa kolejka i najbardziej brudna kuchnia i podłoga. Tym razem mamy miejsce na górze. Okazało się, że to dlatego tutaj ludzie żygali, bo dużo bardziej buja niż na dole. I jest ciaśniej. Ledwo mieszczę się w swoje łóżko. I już chce mi się żygać, więc się wyłączam. Kolejny dzień pracy w biurze turystycznej.
Kolejny dzień pracy w biurze turystycznym Bartka. Właśnie ogarnia nam pokój. Ja źle wykręciłem. To jest komórkowy? Nie wiem, chyba tak. 0,2. I to już koniec naszej wycieczki na północ Wietnamu. Dzisiaj wyjeżdżamy dalej. A Pola kończy swój prywatny projekt Skok w bok na 3 tygodnie i wraca do swojej smutnej Holandii. I nam również jest bardzo smutno z tego powodu, co prezentuje właśnie Dominika. Ale cóż, life is brutal, jak mawia poeta. Wzajemny masaż. 34, 35, 36, 37